Czasem Pan Bóg się posługuje różnymi wydarzeniami, żeby nam coś pokazać i myślę, że pokazuje mi, że Adaś, tak wygląda Twoja dusza. Jak to się wydarzyło, to Wam zaraz powiem. Kurde, shites. Kurczę, muszę te łapy gdzieś umyć, bo to nie pojadę dalej. Może mi tutaj ktoś jakiegoś kranu, kurde, pożyczy. Tam jakąś kosiarkę słychać. To może ktoś mi tutaj coś... Ludzie, dajcie wody i mydła. No kurczę, po prostu mi nie uwierzycie, co się właśnie stało. To jest po prostu coś niesamowitego, ale jazda. Czekajcie, zaraz Wam opowiem, tylko sobie do samochodu pójdę. Słuchajcie, zaraz Wam opowiem, tylko muszę pojechać w jakieś takie spokojne miejsce, bo tu strasznie głośno jest, więc za sekundę. Więc słuchajcie, zjechałem na chwileczkę na bok. Dzisiaj w ogóle miał być vlog o czymś innym, ale w związku z tą gumą, co złapałem i że już mam, jak widzicie, czyściutkie rączki, to chciałem po prostu coś opowiedzieć, dlatego że wydarzyło mi się coś super i od razu mi się po prostu przypomniała też super historia. Już mówię, w czym rzecz. Słuchajcie, bo to jest po prostu, to jest w ogóle mega, Pan Bóg to jest mistrzem świata. Słuchajcie, byłem tam w tej furtce, nie? W sensie tam tej bramie. No nie mogę Wam pokazać więcej szczegółów, bo to się okazało prywatna sprawa. Dzwonię tam, nie? Do tej bramy, bo słyszałem, że kosiarka jakaś chodzi tam za tym. I taka pani wyszła, 40-45 lat, trochę tak wyglądała. No i mówię, pokazuję jej te moje czarne ręce i mówię, czy pani ma może jakieś wody, jakiegoś szlaufa, żebym sobie umył ręce. Pani spojrzała na mnie po prostu co najmniej jak na seryjnego mordercę i mówi, niech pan tu poczeka, nie otworzyła mi furtki, niech pan tu poczeka, ja panu wyniosę. Mówię, no dobra. Poczekałem chwilę i no pani mi wyniosła tam taką miseczkę małą z wodą, nie? I Ludwika trochę do mycia naczyń, żebym sobie umył ręce. Umyłem te ręce i tam oczywiście taka gadka szmatka, nie? Tam, a co to pan jedzie, co się stało, ja wiem, no że koło i tak dalej i co? I się skończyło na tym, żebym wyspowiadałem. Ty, czy wy to czaicie? Człowiek złapie gumę, oczywiście jest wkurzony, no bo zapał gumę, no wiadomo, no żaden problem, tak? No wymienisz i tyle. Ale oczywiście, że o Boże, czemu, Panie Boże, musiałem gumę złapać. Czemu? Bo było potrzebne miłosierdzie. Słuchajcie, Pan Bóg to jest po prostu mistrz świata. To jest po prostu mistrz świata działalności ogólnoświatowej. Jak tylko to się teraz wydarzyło, to natychmiast mi się po prostu przypomniała pewna historia i w związku z tym vlog będzie dzisiaj o czymś zupełnie innym niż miał być, czyli posłuchajcie po prostu tej historii. Otóż mianowicie jaka historia, moi drodzy? To będzie historia dosyć brutalna, ale też genialna historia. Otóż, moi drodzy, kilka lat temu, to był sam początek mojej działalności kaznodziejskiej, kiedy zaczynałem kaznodziejsko wędrować po Polsce. Jedna z pierwszych parafii, do której trafiłem, to było bardzo dziwaczne wydarzenie, w którym zadawałem sobie pytanie, Panie Boże, co ja tu robię i po co Ty mnie tu przyprowadziłeś? Mianowicie, dlaczego tak myślałem? To był, wiewiórka. To był jakiś odpust. To była jedna z parafii, nieistotne w ogóle gdzie w Polsce, gdzie proboszcz tam poprosił jakichś braci z któregoś klasztoru, żeby przyjechali na odpust świętego Jakuba chyba, nie pamiętam. No i tam zadzwonił do mnie przeor z tamtego klasztoru, słuchaj, bo ty tam chodzisz z tymi kazaniami, może byś tam poszedł.
Ja mówię, no to bym poszedł, no co mam nie pójść, nie? No to poszedłem tam, znaczy w sensie pojechałem tam do tej parafii. Trochę mnie to zdziwiło, bo odpust, słuchajcie, był w środę, w środku tygodnia, to były w ogóle wakacje, o godzinie 12, nie? Wie, kto w środę o 12 na odpust przyjdzie? Przecież ludzie w robocie są, nie? Słuchajcie, zajeżdżam tam, to była taka malutka miejscowość, jeden kościół w miejscowości, jedna parafia. Zajeżdżam tam, wchodzę do kościoła, jakieś, ja wiem, 15 osób w kościele, wchodzę do zakrystii, w zakrystii nikogo. Ani księdza, ani zakrystianie, nikogo. Słuchajcie, za 2:12 siedziałem cały czas w tej zakrystii sam. Za 2:12 pojawia się proboszcz, wpada, o tam szczęść Boże, fajnie, że ojciec przyjechał, mówi tu proszę odprawić mszę, proszę powiedzieć kazanie odpustowe, potem poprowadzić procesję, mówi dookoła kościoła i poszedł. Wy czujecie? I po prostu znikł. Nie było go na mszy odpustowej. A mówię, w ogóle co się tutaj kurde w tej parafii dzieje, nie? No ale dobra, no Boże, no. Wyszedłem do mszy, było ja wiem, może z 30 osób, tam się jeszcze parę dobiło, więc było z 30 osób w kościele, mówię, no fajny odpust, ale w porządku, no powiedziałem kazanie, oczywiście świetne. Skończyłem mszę razem z kościelnym, bo się pojawił w ogóle kościelny gdzieś tam na początku mszy. Z kościelnym żeśmy poprowadzili procesję 30 osób dookoła kościoła. No skończyliśmy, rozebrałem się z szat liturgicznych w zakrystii, nie? No i już tam się chce zbierać, a mnie mówi kościelny tam, że proboszcz zaprasza na obiad na plebanii. Ja mówię, no obiad, no nie pogardzę obiadem, nie? No pójdę na obiad. I słuchajcie, poszedłem na ten obiad tam, nie? Na tą plebanię, wchodzę tam kurde siedzi chyba 30 księży, nie? Przyjechali na odpust. Ja mówię, no fajnie, kurde, na mszy nie byli. Przyjechali na obiad, no ale w porządku. Siedzę tam przy tym obiedzie, kurczę, wiewiórka cały czas tu chodzi. Siedzę tam przy tym obiedzie, nie? No i też tam jakaś taka gadka, takie jakieś tam rozmowy. Trwało to może z pół godziny, nie? Coś tam zjadłem i musiałem w ogóle jechać dalej, bo miałem jeszcze tego samego dnia wieczorem gdzieś tam jakąś kolejną konferencję w jakimś mieście. No i tak się już zbieram, było jakaś, nie wiem, chyba 14:30, nie? Zbieram się do wyjścia, już tam wychodzę, pożegnałem się z proboszczem i nagle taki ksiądz do mnie podchodzi, nie? I mówi, ojcze, ty się bardzo spieszysz? Ja mówię, no generalnie trochę się spieszę, bo tam muszę dojechać, ale mówię, mam jeszcze trochę czasu. A on mówi, a wziąłby ojciec mnie wyspowiadał. Ja mówię, no dobra, no żaden problem, nie? No więc poszliśmy, bo on chciał do kościoła, do konfesjonału, więc poszliśmy do kościoła, do konfesjonału, w ogóle pusty kościół, fajnie, nie? Tylko ten ksiądz i ja uklęknął do konfesjonału, no i mówi mi pierwsze zdanie. Jestem księdzem katolickim, to się zorientowałem, mam 21 lat kapłaństwa, nie byłem u spowiedzi od 21 lat. Jak to usłyszałem, tam w tym konfesjonale, to jest tak, jakby po prostu taka smuga światła zstąpiła z nieba na moją po prostu durną głowę i powiedziała mi, rozumiesz już, po co tu przyjechałeś? Bo ja oczywiście przez cały ten odpust, przez wszystkie te rzeczy, które tam się działy, przez tą procesję, przez ten obiad, kiedy siedziałem z tymi księżmi, tam w ogóle było tak fajnie. Przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, ale księża zdjęli sutanny i siedzieli w takich koszulkach na ramionczkach. Po prostu no, klasyk absolutny. Szkoda, że mieli takich siateczkowych koszulek. I zadawałem sobie oczywiście pytanie, Panie Boże, co ja tu robię? W sensie, dlaczego Ty mnie kazałeś przyjechać ten odpust tutaj, do tej parafii o 12 w południe, bez proboszcza na mszy, gdzie prowadzę procesję dookoła kościoła, trochę nie wiem po co. To oczywiście moja mała wiara i małe serce, nie? I Pan Bóg, jak ten ksiądz uklęknął do tego konfesjonału, mówi, rozumiesz? I ja wtedy powiedziałem, rozumiem. W sensie, Panie Jezu, rozumiem. Panie Jezu, już nigdy nie będę pytał, gdzie, dlaczego, po co, dla ilu, dla jakiej jakości, dla jakichkolwiek powodów prowadzisz tak, jak chcesz. Kochani, ja wiem, że można sobie oczywiście pomyśleć, Boże, po co ojciec odpowiada, że jakiś ksiądz się 21 lat nie spowiadał? No właśnie po to, żeby pokazać, że Pan Bóg ma plan, że Pan Bóg potrafi ten świat naprawdę prowadzić. Ja zapytałem potem tego księdza, proszę księdza, dlaczego ksiądz się postanowił wyspowiadać? A on mówi, wie ksiądz, bo jak tak żeśmy na tym obiedzie siedzieli, tak sobie patrzyłem, to pomyślałem, że kurde, wreszcie jakaś gęba, z którą mógłbym jakoś porozmawiać. No i to widocznie chodzi. Kochani, to jest tak jak ta spowiedź tej pani z kosiarką tam dzisiaj i spowiedź tego księdza, nie? Tam te kilka lat temu. Pan Bóg wie, co robi. Nigdy nie mówcie, Panie Boże, czemu to się dzieje? Panie Boże, po co mi się coś przydarza? Ja wiem, że nie miałem dzisiaj żadnego wielkiego wydarzenia, po prostu gumę złapałem, nie? Ale to są takie rzeczy w życiu, które właśnie coś tam nam idzie pod górkę, nie? I tak sobie mówimy, Panie Boże, po co? Panie Boże, weź się jakoś zlituj i pomóż. A może byśmy tak zaufali, i ja to mówię oczywiście przede wszystkim w tym kierunku, no i pozwolili temu Panu Bogu prowadzić ten świat. Gdzieś tam czeka ktoś, kto potrzebuje miłosierdzia.
Gdzieś tam czeka ktoś, kto potrzebuje naszej ręki i Pan Bóg po prostu próbuje zatrzymać nas na każdy możliwy sposób, łącznie ze złapaniem kapcia i z pęknięciem po prostu opony, żeby komuś miłosierdzie okazać. Słuchajcie, on jest mistrzem świata, on jest mistrzem świata i to jest odcinek tylko i wyłącznie o tym. Proszę, pomyślcie o tych wszystkich miejscach, gdzie się tak żąchacie na Pana Boga, gdzie się tak mówicie, och, Panie Boże, dlaczego? No On wie dlaczego. On naprawdę wie. Tylko czy mamy otwarte oczy, żeby to zobaczyć? Czy mamy otwarte oczy, żeby poszukać tej okazji, którą On tam przygotował, niekoniecznie dla nas, tylko właśnie dla kogoś. I myślę, że o to by chodziło. Więc ja jadę dalej, miejmy nadzieję, złapię kolejną gumę i może będzie tam kolejny człowiek do wyspowiadania. No. Dobra, jak to mówią, komu w drogę, temu kopa. Więc ja serdecznie Was pozdrawiam. Jak zawsze było mi strasznie miło się z Wami spotkać. Mam nadzieję. Do zobaczenia gdzieś po drodze. Pa! Bo bym se kurde kamery zapomniał.